Mam na imię Paula, jestem influencerką PWC. Dzisiaj porozmawiamy sobie o atmosferze w pracy na przykładzie zespołu Strategy End. Jest ze mną Kacper i Karol. Cześć. Cześć. Czy przyjaźń w pracy jest możliwa? Nawiązanie przyjaźni w pracy. Ja uważam, że jest to możliwe, mówiąc na swoim przykładzie. Sam mam takiego bardzo dobrego przyjaciela w zespole, gdzie razem rozpoczynaliśmy karierę. Mnóstwo czasu razem spędziliśmy na projektach i prywatnie też ten czas dzielimy. I patrząc na inne osoby, myślę, że jest to odpowiednie środowisko, które pozwala też ten pierwszy etap poznania przejść i budować tą przyjaźń. Tak, zdecydowanie zgadzam się z Karolem, zwłaszcza w pracy takiej jak naszej, praca projektowa, gdzie spędzamy dużo czasu ze sobą. To są, myślę, doskonałe warunki, żeby się lepiej poznać. No i zgadzam się w 100% z tym, co Karol wspomniałeś. Dużo aktywności pozapracowych też razem wykonujemy i zdecydowanie razem lubimy spędzać czas ze sobą. Powiedziałeś, że dużo spędzacie razem czasu. Można powiedzieć, że jesteście skazani na siebie. Jaki powiedział jest najlepszy przepis na zgraną pracę zespołową? Wiesz co, Paula, myślę, że nie ma jednego generalnego przepisu. Na pewno to, co pomaga, to otwartość i chęć dostrzeżenia drugiej osoby, zainteresowania się drugą osobą. Mamy bardzo ciekawych ludzi, którzy mają mnóstwo pasji. Tak jak z Karolem w zasadzie nasza znajomość, nasza przyjaźń rozpoczęła się od jednej z pasji i później wspólnego projektu. Tak, myślę, że to ta pierwsza cecha, która pomaga u nas w zespole określić go jako zgrany, to jest ciekawość. Każdy z nas tą ciekawością potrafi obdarzyć drugą osobę i za tym idzie również akceptacja, czyli przyjęcie cech drugiego człowieka i obserwacja, próba przyjęcia innej perspektywy. Praca projektowa, gdzie jesteśmy, tak jak mówisz, może trochę na siebie skazani grafikiem i przebywaniem w jednym miejscu, no to na pewno wspiera, a sami też ten czas chcemy wspólnie dzielić i przyjemnie go spędzać. Też jeśli mogę jeszcze dodać, to wydaje mi się, że z jednej strony jesteśmy na siebie skazani często projektowo, tak jak Karol powiedział, z perspektywy grafiku, rodzaju projektu. Natomiast to nie jest tak, to nie jest też tak, że my musimy być ze sobą w tym momencie. Co mam na myśli? My chcemy być ze sobą. Ja osobiście znam mega wielu fajnych ludzi, których poznałem na projektach. Jestem zawsze bardzo otwarty i chętny do tego, żeby posłuchać, czym się interesują, co lubią, a mamy naprawdę świetne osoby. Mamy człowieka, który wie wszystko o garniturach i krawatach. Mamy ludzi, którzy byli profesjonalnymi zawodnikami w squasha, także ja jestem zawsze mile zaskoczony tym, kto do nas przychodzi i też ile rzeczy można się dowiedzieć od drugiej osoby, po prostu z nią, będąc w cudzysłowie skazanym na projekcie. Tak, spotkanie z drugim człowiekiem zawsze ubogaca. Jest to nowa perspektywa, można na coś spojrzeć zupełnie inaczej, nowe doświadczenia. A co byście mogli powiedzieć o takim wspólnym byciu razem? Czy macie poczucie, że możecie na sobie polegać, być dla siebie wsparciem? No, myślę, że zdecydowanie. Myślę, to co wyróżnia nasz zespół Strategy End, to jest to, że tutaj nie ma tak, że ktoś jest skazany sam na siebie. Myślę, że Karol chyba mnie w tym poprzesz. Bardzo często się ze sobą efektywnie komunikujemy i myślę, że w tym jesteśmy naprawdę mistrzami świata, więc każdy, kto potrzebuje pomocy, znajdzie je u nas w zespole. Tak podając przykład z życia, dzieliliśmy wspólnie etapami zakupy mieszkania. Wiele osób kupowało swoje mieszkanie i ta perspektywa poprzednich osób, które już dokonały transakcji, była nieoceniona i pomoc w uprocesowieniu tego i realizacji to na pewno jest taki dla mnie sztandarowy przykład, gdzie ja właśnie kończę te zmagania i zespół mi dużo pomógł swoimi doświadczeniami. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo tutaj nie mówisz tylko o takim wsparciu stricte związanym z tymi kwestiami zawodowymi, tymi rzeczami, którymi się zajmujecie, ale też takim wsparciem poza pracą w życiu prywatnym, chociażby z zakupem mieszkania. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne. Poznaliście się w pracy, łączy was praca, ale też jeździcie razem na wakacje. Czy da się oddzielić pracę? Ja uważam, że ciężko oddzielić ten kontekst pracowy, gdy jesteśmy wspólnie i dalej
dużo naszych dyskusji to jest biznes, to jest perspektywa tworzenia wartości na świecie naszymi działaniami i to jest bardzo często podstawa tej dyskusji. I nie wiem, czy jest sens to oddzielać, jeżeli to jest mocno ze sobą splecione i każdemu daje jakąś radość. To jest też pewien fundament do rozmowy, do dyskusji bardzo ciekawych i owocnych. Myślę również, że to, co Karol powiedział, to, że spędzamy czas ze sobą poza pracą, mimo wszystko nie jesteśmy myślami w pracy, ale ten kontekst pracowy, problemów, wyzwań, z którymi się zmagamy na co dzień, pomaga nam również się rozwijać wewnętrznie i rozmawiać o różnych ciekawych rozwiązaniach, które później możemy aplikować na projektach. A tu wspomniałeś o rozwoju tutaj branżowym w ramach zespołu i wykonywania swoich zadań. Wszyscy w zespole przeszli podobną ścieżkę, gdzie nasz model to jest zaczynać od praktykanta i rosnąć z czasem. Ja zacząłem od praktykanta, jestem dziś senior konsultantem, zaczynam zaraz prowadzić swój pierwszy projekt, więc ta moja droga jest powiedzmy modelowa dla zespołu, reprezentatywna i wszyscy przychodziliśmy z mniejszym zasobem umiejętności, kwalifikacji i dlatego też mamy pełne zrozumienie dla swoich młodszych kolegów. Chcemy ich budować, by oni później budowali nas jako liderów. I to jest chyba to jest naturalne, by to zrozumieć i to też pokazać nam, by do nas dołączyć, z nami pracować. Jak wchodzi się do pokoju, gdzie pracujecie, to jaką atmosferę można wyczuć? Jaka panuje atmosfera w zespole Strategy End? Wiesz co, kiedyś mieliśmy takie powiedzenie, że jak się wchodzi do salki projektowej, to czuć konsultantem. Przenośni i dosłownie. Natomiast atmosfera, którą na pewno można wyczuć, to jest atmosfera ciekawości tych projektów, chęci zdobywania nowych umiejętności, tak żeby zaadresować coraz to nowe problemy, coraz to nowe wyzwania i chęci doszkalania się i rozwoju osobistego poprzez pracę zawodową. Myślę, że to jest nieoceniony atut i też kształtowanie sposobu myślenia nad tym, jak rozwiązywać problemy. Oczywiście w kontekście firmowym, ale tak jak Karol wspomniał, na przykład w kontekście przykładu mieszkaniowego, to również ma zastosowanie i myślę, że te umiejętności są uniwersalne na koniec dnia. Ja bym dorzucił, że jeszcze na pewno jest u nas bardzo dużo luzu i wszyscy mogą sobie pozwolić w odpowiednim momencie na jakiś żart, przeniesienie tego ciężaru gdzieś za plecy i naprawdę jest to miejsce, gdzie jest otwartość i ma się poczucie, że jest się wysłuchanym. Jest dużo takich mocnych charakterów, każdy potrzebuje tej przestrzeni, co też sprawia, że słuchamy się nawzajem, by nikomu tego nie zabrakło. Też myślę, że ta swobodna atmosfera wynika z nie aż tak mocnej i oczywistej hierarchiczności w naszym zespole. Bardzo często pracujemy na co dzień z partnerami, z dyrektorami i myślę, że to jest standard u nas w firmie. Też właśnie, żeby zapewnić przepływ wiedzy, najlepszych praktyk. Bardzo często, ja pamiętam osobiście, jak zaczynałem moją ścieżkę zawodową, to bardzo sobie ceniłem możliwość ekspozycji na osoby z większym stażem, po to, żeby posłuchać, w jaki sposób one adresują dane zjawisko, jak rozwiązują dany problem. I myślę, że to jest też, zwłaszcza na początku kariery, nieocenione źródło wsparcia dla przyspieszenia tego rozwoju osobistego i zawodowego. Skrócony dystans między nami, partnerami, to też jest coś, co postrzegam jako budujące ten luz. I ich obecność na pewno nie wpływa, obniżając ten luz, który ja sobie bardzo cenię. To też na pewno, jeżeli chodzi o dress code, pracując z biura, możemy czuć się luźno. Jeżeli są to interakcje z klientem, jest to już uprofesjonalizowane, ale na co dzień w biurze możemy naprawdę czuć się komfortowo. Z jednej strony praca, z drugiej życie prywatne. Jak u Was wygląda work-life balance? Ciekawe pytanie. Nawet ostatnio mieliśmy w zespole dyskusję, że u nas nie funkcjonuje pojęcie work-life balance. Funkcjonuje bardziej pojęcie work-fun balance. Tak, trochę to, o czym rozmawialiśmy. Nasze życie po pracy często przeplata się z tematami pracowymi. Lubimy zastanawiać się nad problemami, które mogą rozwiązać najbardziej palące wyzwania na świecie w ramach Strategy Endu, ale też przy tym dobrze się bawić. Bawimy się dobrze poza pracą, ale również cieszymy się i
później na projektach we współpracy z klientami, że możemy wspierać ich w realizacji ich problemów, wykorzystując te narzędzia, które myślę, że chętnie zdobywamy, poznajemy również poza pracą w ramach dyskusji i spotkań. I w ramach swoich pasji, doświadczeń. Mamy też takie niepisane rozgraniczenie, gdzie jakieś większe, powiedzmy, integracje pozapracowe realizujemy sobie w czwartki, zostawiając sobie jeszcze ten space dla takiej głębszej prywatności, dla rodziny. I to już zależy wyłącznie od nas. Przycinamy się dalej według tego, gdzie nawiążemy swoje relacje. Ja dużo podróżuję z chłopakami, widujemy się na wystawach, gramy w piłkę, więc ten balans myślę, że jest zachowany i jest zdrowo też wspierany przez firmę, bo potrzebujemy tego odpoczynku, regeneracji, szczególnie umysłowej, by wkraczać świeżo w wyzwania i móc coś proponować. A przecinanie się na zewnątrz, no to tylko zasila głowę w nowe pomysły i nowe perspektywy, a to jest chyba najbardziej wartościowe, by te perspektywy zdobywać i potrafić spojrzeć pod innym kątem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki.